Dzień dobry. Bardzo dziękuję za tą podpowiedź, żeby sobie użyć kosy do cięcia, bo rzeczywiście teraz idzie to szybciej. Na siedlisku jestem sam. Marta niestety z uwagi na pracę, spróbuję ten deszcz wyciszyć, ale nie wiem jak to wyjdzie. Z uwagi na pracę musiała zostać w domu. Przez moment była szansa, że dojedzie do nas w sobotę, do mnie w sobotę, ale chyba i to nie będzie możliwe. A my mamy dla Was przecież obiecane odpowiedzi na pytania. Bardzo dziękuję za tak dużą ilość pytań. Bardzo Wam też dziękuję za ten ostatni odcinek, bo no niesamowity wynik. Nie spodziewałem się, że mszenie uzyska ponad 200 000 wyświetleń. Zaskakujące. A ja się bałem, czy ten odcinek w ogóle będzie Was interesował. Ale wracając. Więc dostaliśmy od Was sporo pytań. Jeszcze raz za nie bardzo dziękujemy. Część pytań chcielibyśmy odpowiedzieć na nie, na część pytań odpowiedzieć wspólnie. A ponieważ Marty nie ma, więc po prostu podzielimy te pytania na dwie części. Ja dzisiaj się bardziej skupię na takich kwestiach technicznych. Dzisiaj, w tym odcinku. No bo nie chcę odpowiadać na takie pytania samodzielnie. Nie wiem, no zadaliście pytanie na przykład ile mamy lat. No ja nie mam z tym problemu, ale no wolałbym w imieniu Marty się tutaj nie wypowiadać, bo rozumiecie. Więc ja może zacznę od takich pytań bardziej związanych z remontem. Tu mam zeszyt, w którym wypisałem te pytania i tak, może zacznę od takiego pytania, czy planujemy wszystko przy tym remoncie zrobić sami. Otóż nie, ja bardzo chętnie bym zrobił wszystko sam, ale są takie dziedziny, gdzie no, ta technologia poszła bardzo do przodu. Wiedza fachowa jest wręcz niezbędna, żeby wykonać pewne prace prawidłowo. Więc na przykład nie podejmę się zrobienia hydrauliki. Wydaje mi się, znaczy wiem jak zrobić rozprowadzenie kanalizacji. Mógłbym próbować. Myślę, że dałbym radę również z rozprowadzeniem rur. Natomiast podłączenie pieca już nie. Podłączenie gazu też nie. Więc do prac hydraulicznych na pewno poszukamy fachowca, który nam to zrobi od początku do końca. Co ma też ten plus, że no to są prace, które się wzajemnie zazębiają, więc chciałbym, żeby to był jeden hydraulik, który wszystkie te prace wykona i weźmie za nie odpowiedzialność, bo nie chciałbym się znaleźć w sytuacji, kiedy będę po prostu szukał winnego za to, że gdzieś mi cieknie, że trzeba na przykład rozebrać podłogę, bo coś jest nieszczelne. Zawsze jednak, jeżeli to robi jedna osoba od początku do końca, to wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Także na pewno prace hydrauliczne zlecimy firmie. Jak również jest drugi element, gdzie też dużo mógłbym wykonać, czyli elektryka. Ale ja już to pewnie Wam mówiłem, na elektryce się kompletnie nie znam. Dla mnie prąd to jest trochę czarna magia. I o ile te wszystkie kwestie, które no nie wymagają wiedzy, tylko wymagają powiedzmy logicznego podejścia,
jak na przykład, nie wiem, rozprowadzenie prądu, rozprowadzenie kabli. To nie jest problem. To mogę zrobić, mógłbym zrobić. To już sama instalacja skrzynki. Te wszystkie bezpieczniki, w tym bezpiecznik przeciwporażeniowy. To są rzeczy, których znowu wolę się nie dotykać. Szczególnie, że jest to też, co warto zaznaczyć, jest to dom drewniany, więc ma na pewno jest większe ryzyko, że w przypadku jakiegoś spięcia mogłoby to się skończyć dużo poważniejszym nieszczęściem. Także elektryki też robił sam. Nie będę. Co do pozostałych prac, no w tej chwili mam założenie, że zrobię wszystko samemu. Oj. Powiem wam, że trochę mi się myszy dobrały do tej słomy. Nie dość, że jej mało, to jeszcze jest pocięta przez myszy. No dobra. Zmierzmy się teraz z tematem, z pytaniem, kiedy zakończę remont domu. Powiem wam, że trudne pytanie i sam nie wiem. Ale obawiam się, poważnie się obawiam, że to nie będzie ten rok. Ten 2024. Dlaczego? Już tłumaczę. Bo to jest parę elementów, które się na to składa. Zacznijmy od filmów. Mi do tej pory, jeszcze do niedawna, wydawało się, że praca to jest tam przy remoncie, a robienie filmów to jest rozrywka i zabawa. Także mój dzień pracy wyglądał tak, że wstawałem sobie o 6 rano, odpalałem komputer, kawa i do tej 8 pracowałem już 2 godzinki nad filmem. Potem praca przy remoncie i wieczorem następne godzinki pracy przy filmie. A sobotę, niedzielę, jeżeli nie pracowałem przy remoncie, no to sobie robiłem coś tam przy filmie. No i okazało się, że na dłuższą metę to tak się nie da. To bardzo szybko przyszło zmęczenie organizmu, zmęczenie fizyczne, zmęczenie psychiczne. No i musiałem się jednak zastanowić, czy to jest aby na pewno dobre podejście. No i niestety jest tak, że muszę zacząć, zacząłem już traktować pracę nad filmem jako normalną pracę fizyczną, jako normalną pracę. I staram się w miarę pilnować, żeby tych 10 godzin maksymalnie dziennie, 8 godzin nie przekraczać, licząc obie te prace wspólnie. No to powoduje, że jednak sprowadza to pewne opóźnienie do prac przy remoncie. Także widzicie, wasza wina. A przechodząc do samego remontu. No i jestem obecnie na takim etapie, że wyszukuję sobie prac, czekając na cieplejsze dni, czyli czekając do marca, tak żeby można było ruszyć z wymianą fundamentów. Bo to, co teraz robię, mógłbym spokojnie wykonywać później. Nawet nie wiem, czy nie byłoby lepiej, jakbym to robił później. Z fundamentami niestety nie zdążyłem w poprzednim roku. No i problem jest w tym, że o ile bym wymieniał fundamenty w sposób jakiś bardzo prosty, to może dałoby radę to zrobić w jeden miesiąc. Ale ja te fundamenty muszę po pierwsze wymienić etapami,
Mam wrażenie, spróbuję to tak zrobić, żeby to były 2 etapy, czyli na 2 razy podnoszenie domu i wymiana tych odcinków. Może mi to nie wyjść i wtedy się okaże, że będę musiał podzielić tą wymianę na 3 etapy. A każdy etap jest trochę skomplikowany, dlatego że ja zdecydowaliśmy, że chcemy mieć ładny fundament, ładny dom. To powoduje, że nie ograniczam się tylko do tego, że po prostu wykopię fundament, zaleję go betonem i oprę na tym podwalinę. Fundament, który my chcemy zrobić, to będzie fundament składający się z 3 takich warstw. Plus oczywiście warstwy izolacji poziomej. Czyli mówiąc w skrócie, będzie beton zbrojony do wysokości ziemi wylany. Natomiast widoczna część fundamentu nad powierzchnią ziemi to będzie kamień, który odzyskam z obecnego fundamentu. Kamień do takiej wysokości, żeby jeszcze pod podwalinę weszła mi cegła na sztorc. Czyli taka, tak się chyba mówi fachowo, rolka z cegły. A taki system wykonania fundamentu wydłuża bardzo pracę, dlatego że no wiadomo, jak wyleję beton, to muszę poczekać parę dni, żeby on na tyle stężał, żebym mógł robić następną warstwę. Dom nie jest ciężki na szczęście, więc to nie jest też tak, że ja muszę jakoś tak bardzo restrykcyjnie pilnować tych terminów maksymalnego związania betonu czy potem zaprawy. Niemniej no trochę odczekać muszę. Czyli wyleję beton pod 1/3 domu, czy pod połową, jeżeli tak się uda. Następnie będę musiał odczekać z tydzień i ruszyć z kamieniami, układając je na zaprawę cementowo-wapienną. Znowu zrobić izolację, odczekać chwilę, ułożyć cegły, odczekać znowu parę dni i opuścić dom na nowy fundament, podkładając znowu izolację z papy. A następnie przejść do następnego fragmentu fundamentu. Także taki jeden odcinek, taki jeden etap to jest pewnie z tydzień, z miesiąc. Jeżeli będą 2, to mówimy o 2,5 miesiącach. Jeżeli okaże się, że będę musiał to robić na 4 etapy, na 3 etapy, to spokojnie będą to 3 miesiące. A tutaj widzę, naprawdę myszy zaszalały. Także wracając do kalendarza, oznacza to, że etap wymiany fundamentów przy dobrych wiatrach zakończę gdzieś w czerwcu, a następnie będę mógł ruszyć ze zrobieniem wylewek, z wymianą dachu, z zaciepleniem ścian, z uwzględnieniem czasu pracy dla hydraulika w międzyczasie, dla elektryka. Muszę też zająć się renowacją okien i drzwi. No to jest akurat element, który będę mógł wykonać w tak zwanym międzyczasie. Czyli teraz pewnie w lutym znajdę na to czas, jak tylko skończę to mszenie, żeby zająć się właśnie oknami, drzwiami, żeby doprowadzić je do porządku, oszklić, wyczyścić. Będę mógł również wrócić do domu i wybierać trochę ziemi jeszcze wewnątrz. Więc to są takie etapy, które sprawią, że ja nie zmarnuję
tego czasu czekania na możliwość wylania fundamentu. No ale biorąc pod uwagę te wszystkie elementy wykończeniowe, z którymi się dość dużo schodzi, to powiem Wam, że niespecjalnie widzę możliwość zamieszkania w tym roku w tym domu. Natomiast no, to, na czym bardzo mi zależy i do czego będę bardzo zmierzał, to żeby do końca roku doprowadzić do sytuacji takiej, że dom jest zamknięty i działa w nim ogrzewanie. Tak żeby już ten sezon, następny sezon zimowy, można było pracować spokojnie wewnątrz domu, w cieple i zajmować się wykończeniem. Że muszę tutaj jeszcze rozplanować dokładnie, które prace są najistotniejsze. No na pewno istotna będzie hydraulika, tak żeby hydraulik zakończył, zainstalował piec i żeby można było pracować w środku. Czyli komin, dach, fundamenty to są te podstawy. Hydraulik może już pracować, a ja będę mógł zajmować się innymi rzeczami. Wreszcie mamy ładną pogodę, bo te 2 dni ze śniegiem, znaczy z deszczem padającym, to były średnio przyjemne, a teraz się zrobiło tak prawie że jest 1 stopień na plusie. Deszcz zamienił się w śnieg i od razu jest dużo przyjemniej. Tu jest taka bardzo duża ta szczelina i dużo słomy idzie w tym miejscu niestety. No ale jest to jednak przyjemniejsza praca niż cięcie tej słomy. No dobrze, wróćmy do pytań. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Więc tak, padło pytanie, dlaczego, to się często pojawiało, dlaczego robię to słomą, a nie innymi materiałami. Faktycznie jest tak, że teraz stosuje się zupełnie inne materiały do uszczelniania takiego domu, bo jest dużo lepszym materiałem taka wełna. To nie jest wełna, to są takie wióry drewniane, które ładniej można ułożyć i tym się teraz noszy takie domy. Stosuje się też wełnę owczą. Natomiast jak zauważyliście, ten dom jest w dużym stopniu był oryginalnie omszony słomą. To oryginalne mszenie w dużym stopniu w tym domu zostało i jest w dobrym stanie. Także odpada mi dzięki temu, że po pierwsze zachowam takie samo mszenie, odpada mi jakieś 70% pracy, bo gdybym to zmienił materiał, no to musiałbym to zmienić już na całości, żeby to jakoś wyglądało. A po drugie, zależy
nam, no żeby ten dom był niejako odtworzony w maksymalnie zbliżonej formie do oryginału. Stąd słoma. Było pytanie, czy w związku z tym nie boję się myszy. Już nie boję się, bo słoma jako taka nie ma jakichś wartości odżywczych. Więc jedyna atrakcja, jedyna korzyść dla myszy ze słomy, to gdyby chciały sobie z niej zbudować gniazdo. No ale tak jak Wam już mówiłem, po opuszczeniu domu ta słoma jest naprawdę mocno ubita. Ona nawet przed opuszczeniem jest już mocno ubita. Że myszki musiałyby się trochę napracować, żeby te słomki stąd powyjmować na gniazdo. No i jeszcze jest jeden element. Jak już powiedziałem, bardzo dużo tej słomy, tego mszenia oryginalnego jest w dobrym stanie. Co pokazuje, że przez 70 czy 80 lat ta słoma nie była atrakcyjna dla myszy. Więc dlaczego miałoby się to teraz zmienić? Czy będę impregnował słomę? Nie, nic nie wiem o tym, żeby ona była impregnowana w jakikolwiek sposób. Natomiast będę jeszcze na wiosnę kładł drugą warstwę zabezpieczenia bali, czyli słomy drzewnej. A jak będę malował balę, no to oczywiście sposób to zabezpieczenie, czyli tam jest słoma drzewna, terpentyna. Ja Was odeślę do odcinka poprzedniego, jednego z ostatnich odcinków, gdzie mówię dokładniej, z czego składała się tamta farba, czy tamten olej. Więc siłą rzeczy tamto zabezpieczenie też znajdzie się na tej słomie. Pytaliście się też, czy nie boję się, że jest to materiał łatwopalny. Więc nie boję się, bo powiem Wam, że jak wymieniałem te bale, no to pojawiło się sporo, wypadało to sporo tych starych skrętek słomy. I ja wtedy stwierdziłem, że spróbuję je wykorzystać jako rozpałkę do ogniska. No i okazało się, że ta słoma wcale się tak fajnie nie pali. Ciężko to jest zapalić. Także tego się nie obawiam. Wiadomo, to jest dom drewniany. W związku z tym wymaga trochę innego podejścia i innego sposobu obchodzenia się z ogniem. Co my tu jeszcze mamy? No właśnie. Pojawiło się kilka komentarzy. Dlaczego nie robię tego pianką? Bo byłoby dużo szybciej. Ktoś nawet policzył chyba, że 107 razy szybciej. Otóż nie robię tego pianką, bo tak jak powiedziałem, po pierwsze zależy nam na maksymalnie oryginalnym odtworzeniu tego domu, wyglądu tego domu. Po drugie, pianka jako materiał, który słabo przepuszcza wodę, nie jest wskazany do uszczelniania, nie jest wskazana do uszczelniania bali, bo jednym z największych zagrożeń dla trwałości takiego domu jest wilgoć. Wilgoć w takim domu może się pojawiać zarówno od strony fundamentów,
Stąd tak ważne jest, żeby odizolować podwalinę od fundamentu. Wilgoć będzie się pojawiała z warunków z zewnątrz, deszczu, śniegu, który tutaj by zapadywał. Stąd tak ważne jest, żeby te okapy dachu były jak najbardziej wysunięte. No i wilgoć, oczywiście olbrzymie ilości wilgoci do bala przenikają ze środka domu, bo my jako ludzie produkujemy olbrzymie ilości wilgoci i nie chodzi mi tutaj tylko o kuchnię na przykład i o gotowanie. Także problem się zaczyna wtedy, kiedy ta wilgoć w nadmiarze się właśnie dostanie od podwaliny do podwaliny. I od tego właśnie służy, do tego służy izolacja, żeby się tak nie działo. A drugi problem jest wtedy, kiedy nie pozwolimy tej wilgoci z bala wydostać się na zewnątrz. No właśnie pianka jest takim materiałem, który to wydostawanie się wilgoci z bali bardzo utrudni. To się mówi, jest zamknięta dyfuzyjnie. I ok, jeżeli tu wstrzykniemy piankę, no to ta wilgoć będzie mogła przejść tylko już w tej poziomie. Natomiast jeżeli woda jakaś dostałaby się tu na te płaszczyzny, no to ona zostanie tutaj trwale zamknięta przez właśnie tą piankę. Bale zaczną gnić, butwieć, wejdzie pleśń, wejdzie grzyb, czyli czyli stworzą się warunki no, niezdrowe dla człowieka i niezdrowe dla bala. A osłabiony bal stanie się również w łatwy sposób pożywką dla wszelkiego rodzaju drewnojadów. Bo drewnojady nie wejdą chętnie do bala, który jest zdrowy, bo mają po prostu trudniej. A jeżeli jest to bal właśnie osłabiony, to zrobią to dużo łatwiej. Stąd pianka jako taka nie jest zalecana. Już pomijam nawet tutaj walory estetyczne. Taka pianka bardzo szybko na powietrzu, na słońcu się utlenia. Także miałbym coś takiego dziwnego, brzydkiego, żółtego. To też jest żółte, ale to ładnie się ściemnieje z czasem. Które by zaczęło mi się ta pianka z czasem kruszyć. I wyglądałoby to po prostu paskudnie. Także pianek i styropianów do drewna nie stosujemy żadnych materiałów, które utrudniają wydostawanie się wilgoci z bali. Tak, ta szczelina jest po prostu tutaj za duża. No i nieładnie się te słomki układają. Aj, paluszki mi zmarzły. No i jeszcze padło pytanie a propos słomy, a ja już przeszedłem do walki z drewnojadami. A propos słomy padło pytanie, jaka jest wydajność. No więc oczywiście to trudno powiedzieć, no bo nawet snopkowi nierówny. Natomiast jeżeli szczelina jest optymalna, tak jak tu jest właśnie idealna szczelina o grubości około 3 cm, no to wtedy taki snopek wystarcza mi na jakieś 4 metry. Natomiast no tak jak tu, kiedy ta szczelina jest za duża, to niestety to się i ciężej skręca, bo muszę więcej tej trawy jednorazowo, tej słomy jednorazowo skręcać i idzie jej zdecydowanie więcej. Tutaj myślę, że snopek wystarczy mi na jakieś 2 metry.
Co my tu dalej mamy? Okay. Było też pytanie, czy będę jakoś walczył z drewnojadami. Częściowo myślę, że już odpowiedziałem. Nie. Choć w sumie tak. Czyli nie będę walczył z nimi stosując jakieś inwazyjne, jakieś mocne środki. Nie będę tego robił z dwóch powodów. Po pierwsze, myślę, że nie są to najzdrowsze rozwiązania, mimo że stosuje się to od wewnątrz i mimo że, jak wskazuje producent, nie jest to szkodliwe dla człowieka, to jednak wolę nie. Uważam, że im mniej chemii, tym lepiej. Po drugie, te środki działają dość krótko. Myślę, że po takim zabezpieczeniu drewna po 2-3 latach nie będzie po nich już śladu. A my, jak się orientujecie, mamy tu koło zabudowę drewnianą, więc drewnojady mają gdzie się przechować, by jak już teren będzie dla nich znowu bezpieczny, spokojnie tu wrócić. Natomiast no, najważniejsze moim zdaniem to jest to, żeby zadbać, żeby bale nie były narażone na wilgoć, bo jak będzie to zdrowe drewno, to drewnojady łatwo tu też miały nie będą. Pytacie, w jaki sposób zamierzamy docieplić ten dom. No więc tak, ponieważ my faktycznie chcemy, żeby to był dom całoroczny, to zrobię ocieplenie od wewnątrz. Dom nie jest duży, więc niestety to ocieplenie od wewnątrz nam tą powierzchnię niestety użytkową jeszcze zmniejszy. Ja planuję ocieplić go warstwą 10 cm wełny drzewnej. Tu prawdopodobnie skorzystam z systemu firmy Stejko, której w ten sposób myślę, że nie reklamuję, choć w sumie warto. Nie ma problemu. Choć takie rozwiązania są również innych firm. Wełna drzewna ma to do siebie, że jest to tak naprawdę ten sam materiał jak to drewno, więc one się wzajemnie nie gryzą. Jest przepuszczalna, wodoprzepuszczalna. Więc zrobię od środka stelaż taki na 5 cm łatach. W to pójdzie właśnie wełna piątka. Na to pójdzie druga warstwa 5 cm i na to pójdzie tynk. Myślę, że będzie to tynk gliniany, ale czy będę go kładł samodzielnie, to jeszcze nie wiem. Można też kupić takie płyty gliniane. No oczywiście ja mówię o tych warstwach takich głównych, bo do tego też dochodzi bezpośrednio na bal od wewnątrz. Pójdzie wiatroizolacja, co jest bardzo ważne, bo uszczelni to ten dom od strony właśnie wiatru, który mocno mógłby to wychładzać. Jak również z kolei na wełnę drzewną od wewnątrz pójdzie opóźniacz pary. Są takie materiały, które nie blokują przepływu pary, natomiast go stabilizują, tak żeby to wchodziło. Ja nie jestem tu fachowcem, więc powiem w skrócie, tak jak ja to rozumiem. Chodzi o to, żeby ta para z wewnątrz wchodziła w takiej ilości w bal, w której z kolei jest w stanie ten bal go ją odparować na zewnątrz. Jeśli się mylę, to dajcie mi znać w komentarzu. Będę wdzięczny, zawsze się czegoś
nauczę. Tak jak sprawdzałem na kalkulatorze, na ile zmieni to przenikalność cieplną takiego domu, no to w idealnych warunkach daje to współczynnik 0,23. Oczywiście tak faktycznie tutaj nie będzie, bo to jest liczone, powiedzmy, że w tym miejscu. Natomiast jaki będzie współczynnik przenikalności tu, czy jaki będzie współczynnik przenikalności w miejscu, gdzie pojawi się jakaś szczelina, oczywiście będzie on zupełnie inny i gorszy. No dobra, to co? Jeszcze jeden temat poruszę w tym filmie, bo i tak myślę, że ten film, mam wrażenie, zrobił się bardzo długi, a bardzo dużo jeszcze pytań zostało. Ale to już w następnym odcinku, znaczy w odcinku, w którym będzie też Marta. Więc nie wiem, czy to będzie w sumie następny odcinek. Ale nie martwcie się, wrócimy do pytań. Wszystkich pytań. Więc pytanie, co jeszcze planujemy zrobić na siedlisku? Rozumiem to pytanie jako to, co jeszcze planujemy zrobić oprócz remontu tego domu. Oczywiście wszystkie te rzeczy, które teraz wymienię, mają niższy priorytet niż dom. Więc jeśli czegoś się podejmę jeszcze w tym roku, a zrobiłbym to chętnie, to tylko z uwagi na jakiś tam wolny czas, nie wiem, oczekując na stężenie betonu czy z innych powodów. Więc tak, na pewno chcielibyśmy zrobić te stawy. Wiem, mówię to już o tym któryś raz. Może w tym roku nam się uda. Nie będę drążył dalej tego tematu. Zobaczymy. Druga rzecz to, ponieważ bardzo spodobało nam się robienie przetworów i nalewek, to stwierdziliśmy, że potrzebujemy również, żeby na siedlisku była piwniczka. Z uwagi na poziom wód gruntowych nie mogę zrobić podpiwniczenia pod domem, dlatego zrobimy taką zewnętrzną piwniczkę. Nie wiem, czy akurat w tym kadrze widzicie za moimi plecami ten płotek tam daleko w skarpie. No więc na lewo od tego płotka jest takie miejsce w tej skarpie, gdzie chcemy zrobić piwniczkę. Ja nie będę tutaj kupował jakichś gotowych rozwiązań. Wiem, że są takie na rynku, ale myślę, że zrobię ją sam. Już ją sobie wyobrażam z ładnymi drzwiami, z systemem wentylacji, tak żeby uzyskać tam faktycznie właściwą temperaturę. Mamy piwniczkę. Jak już dojrzejemy do tego, żeby zrobić staw, a mam tu na myśli przede wszystkim ten staw, który będzie się znajdował tam. Też już to miejsce Wam pokazywałem. To będę chciał również zrobić saunę. Saunę tam gdzieś obok naszego prysznica, żeby można było skorzystać z chłodzenia się prysznicem, ale również żeby można było w sposób wygodny schłodzić się po saunie w stawie. Już sobie wyobrażam ostrą zimę, śnieg, przerębel i chłodzenie się w takiej wodzie. Myślę, że będzie to fajne rozwiązanie. Oczywiście woda w takim stawie musi być czyściutka.
Mam w głowie już całe rozwiązanie, jak chcę do tego doprowadzić, ale nie będę Was też tym tematem zanudzał. Przyjdzie czas, kiedy zajmiemy się i stawem. Jak widzicie, na siedlisku mamy oprócz domu jeszcze 3 budynki drewniane. Mamy większą, największa jest z tego stodoła. Jest całkiem duża obórka, ta, która znajduje się tu. I mała stajenka przy naszym ogrodzie. Na pewno jeden z tych domków, myślę, że tą mniejszą stajenkę będę chciał zamienić w domek mieszkalny. Jeszcze do końca nie wiem, jak on będzie wykonany, czy on ma być zrobiony znowu tak, żeby wewnątrz spełniał obecne standardy, czy też wprost przeciwnie, będzie to taki domek, gdzie żeby było ciepło, to trzeba sobie napalić w piecu, w kozie. No zobaczymy. Co do tego większego budynku dawnej obórki, też teoretycznie mieliśmy takie plany, żeby przerobić go na domek mieszkalny, ale czy tak zrobimy, nie wiem. Myślę, że decyzję będziemy podejmowali później. No bo mi na przykład chodzi po głowie, żeby zrobić sobie mini warsztat stolarski, ale żeby sobie zrobić również na przykład kuźnię. To jest fajna rzecz. I chętnie bym spróbował, jak to działa. Także decyzję tutaj to będziemy podejmowali później. Mamy na to dużo czasu. No i jeszcze jest stodoła. Na pewno w niej będę musiał wygospodarować miejsce, gdzie będę mógł trzymać na przykład traktor. Ale również z uwagi na to, że ona jest w bardzo ciekawym miejscu, bardzo fajnym miejscu, bo ona jest na takim jakby języku skarpy. Więc aż się prosi, żeby tam zrobić taką grillownię. Sadzić tam może piec chlebowy. Może zrobić tam też wędzarnię. Miejsce na ognisko zadaszone. No zobaczymy. Jak widzicie, tych pomysłów jest sporo. Jest sporo też pomysłów na takie mniejsze prace. Na pewno będziemy jeszcze rozwijali nasz ogródek. Na pewno jeszcze będziemy wracali do sadu, tak żeby finalnie dać mu taką formę, o jakiej marzymy. Tam na górce za moimi plecami czeka na mnie też do zrobienia taras. Jeszcze jedno jest bardzo duże zadanie. To jest rozwiązanie sposobu komunikacji na naszym siedlisku. W tej chwili to rondo, które mamy, nie do końca się sprawdza. Ciężko tam zawrócić samochodem. Większy samochód, na przykład kuriera, ma już problem. A z kolei jak popada deszcz, no to robi się tam grząsko i robi się błoto. Także musimy się też zastanowić, jak to rozwiązać, jak je przebudować, tak żeby można było tam spokojnie stanąć samochodem, spokojnie nim zawrócić. I również, żeby dało się tam po prostu przejść przy kiepskiej pogodzie bez brodzenia w rozmoczonej glinie. Powiem Wam, że zdecydowanie łatwiej się to robi, jak ta szczelina nie jest taka szeroka jak w tym miejscu. Na szczęście to jest chyba jedyne takie miejsce, gdzie ona jest tak duża. Szkoda, że tego nie wiedziałem wcześniej, bo wybrałbym tutaj może trochę grubszy bal.
tak żeby tą szczelinę zmniejszyć. No dobrze. To ja sobie tutaj dalej będę mszył, obtykał. Myślę, że skończę dzisiaj tą szczelinę i albo wezmę się za tą, albo przejdę na drugą stronę. Zobaczę, jak ta pogoda będzie się układała. Na razie ładnie jest, nie wieje, więc mógłbym teoretycznie przejść na tamtą stronę i tam kontynuować. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy Wam za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to będziemy wdzięczni za subskrypcję, za lajki i za komentarz. Dziękujemy i dobranoc.